Nosferatu to nowy film Roberta Eggersa, który w tym momencie święci triumfy w kinie, ale nie będę dzisiaj mówił o tym, czy ten film jest dobry, ciekawy, interesujący. Recenzję już poczyniłem jakiś czas temu, wrócę link na końcu. Dzisiaj opowiem Tobie o tym, jak ten film powstawał, gdzie go kręcono, kto wystąpił, dlaczego Bill Skarsgård bał się, że ten film się nie uda i co z tym filmem tak naprawdę ma wspólnego maszyna do robienia płatków ziemniaczanych. Robert Eggers to reżyser bezkompromisowy. Możesz go znać chociażby z takich filmów jak Wiedźma, Latarnia albo chociażby Viking. Postanowił tutaj złożyć ukłon jak najbardziej poprzednikom. Oczywiście mowa o filmie z 1922 roku, a także z 1979 roku w filmie Wernera Herzoga i stwierdził, ok, no to musimy zacząć od początku. Gdzie kręcono film? Zewnętrzne części zamku Orloka zostały sfilmowane w zamku Hunedoara, znanym również jako zamek Corvin, rumuńskim zamku położonym w Transylwanii i jednym z największych średniowiecznych zamków zachowanych w Europie. Co więcej, jest to ten sam zamek, w którym Vlad Dracula był krótko uwięziony. Bo musisz pamiętać, że Vlad Dracula, czyli Dracula, krótko mówiąc, jest to postać autentyczna. Oczywiście nie jest on takim, jakim go opisuje m.in. Bram Stoker, ale rzeczywiście gdzieś tam jakieś ziarno prawdy rzeczywiście jest. Dodatkowo sceny wewnętrzne zostały nakręcone w zamku Pernstein w Czechach, tym samym miejscu, które wykorzystano w filmie Wernera Herzoga Nosferatu, oczywiście tym z 79 roku, gdzie w rolę hrabiego Orloka wcielił się Klaus Kinski. Więc jak widzisz, Eggers bardzo postanowił dołożyć wszelkich starań, ażeby to był wielki ukłon w stronę oryginału, w stronę klasyku, no i trzeba przyznać, że rzeczywiście starał się i bardzo dobrze i świetnie mu to wychodziło. Jeżeli chodzi o aktorów, to można się domyśleć, że przetasowania były, bo bardzo wiele filmów ma tak, że najpierw zatrudniamy kogoś, potem się okazuje, rzeczywiście przedłuża się preprodukcja, aktorka jest niedostępna, trzeba rzeczywiście coś zmienić, albo koncept się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Nie inaczej było i tym razem. Otóż Harry Styles i Anna Taylor-Joy zostali pierwotnie obsadzeni w rolach głównych. Styles zrezygnował z projektu z powodów konfliktów w harmonogramie, a projekt został opóźniony, co spowodowało, że Anna Taylor-Joy również zrezygnowała później, ponieważ w tym czasie kręciła furiozę sagę filmu oczywiście Mad Max. Lily Rose Depp przejęła rolę Taylor-Joy. Więc jak widzisz, koncept się zmieniał. Czasami to jest tak, a w Hollywood bardzo, bardzo często, że kiedy mówią, ok, no to my robimy film i w tym momencie nagrywam ten materiał, jest 24 stycznia, data premiery tegoż filmu, załóżmy, to będzie 24 stycznia 2026 i może nie być gotowego scenariusza, może nie być obsady, ekipy i tak dalej, ale musimy zmieścić się w tą datę, ponieważ okaże się, że tydzień później już nie możemy, bo będzie wchodził Shrek 12, później, 2 tygodnie później już bardzo mi przykro, nie da rady, ale wchodzi Koszmar z ulicy Wiązów 45 i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście pewne rzeczy muszą się zgadzać. Oczywiście, kiedy Harry Styles podziękował za rolę, no, rola hrabiego Orloka została wolna, że tak powiem, i no, zgadza się, Bill Skarsgård dostał tęże rolę, chociaż nie był, jak już mówiłem wcześniej, nie był pierwszym wyborem i to, co jest świetne w amerykańskim systemie gwiazdorskim, no wiadomo, oni dostają ogromne pieniądze za swoje role, oni mają czas, żeby się bardzo dobrze przygotować do swojej roli. Pamiętaj, Robert De Niro, kiedy otrzymał rolę w Taksówkarzu Martina Scorsese, przez pół roku jeździł na taksówce w Nowym Jorku, a tylko i wyłącznie po to, ażeby przekonać się, jak to jest wozić pasażerów, kogo może spotkać i tak dalej. Kiedy Dustin Hoffman otrzymał rolę w filmie Maratończyk, poszedł do dentysty, ażeby ten nażywca usunął mu jeden z zębów, gdyż taki akurat był wymóg. Taka była scena w filmie, on chciał przekonać się, jak to będzie wyglądało, jak to będzie odczuwał, żeby mógł to zagrać bardzo dokładnie i tak dalej. Oczywiście są znane już historie o tym, że aktorzy jeździli na patrole policyjne i tego typu rzeczy, ale Bill Skarsgård nie jest wyjątkiem, jak naprawdę. Oczywiście są to ciekawostki z IMDb, którymi się posiłkuje. I według Skarsgårda jego głos był aspektem roli, nad którym pracował najciężej, spędzając 6 tygodni przed zdjęciami, nie robiąc niczego więcej, tylko nagrywając samego siebie. Tak powiedział. Na planie kontynuowałem te ćwiczenie, brzmi to trochę jak mongolski śpiew gardłowy. Więc jeżeli wiesz, jak to brzmi, no to brzmi to dosyć osobliwie, ale oczywiście nie sam trenował, bo z nauczycielem operowym, który pomagał mu obniżyć głos o oktawę, by stworzyć głos hrabiego Orloka. Podobną rzecz zastosował Gary Oldman w filmie Dracula Francisa Forda Coppoli z 1992 roku. Więc jak widzisz,
to jest to w Hollywood, że okej, nieraz narzekamy, ale kto jest wart, żeby dostawać za rolę tam 30, 40, 50 milionów? Może i nie są, ale oni dobrze wiedzą, że skoro aktor dostał 50, to oni na nim teoretycznie przynajmniej zarobią 500, bo to się nie zawsze sprawdza. Popatrz na Jokera drugą część. Ale Bill Skarsgård to jest jeden z tych aktorów, który rzeczywiście bardzo metodycznie podchodzi do tego, co robi. No oczywiście my go kojarzymy z Kruka, kojarzymy go głównie pewnie z roli Pennywise'a w dylogii To, niedługo oczywiście serial Welcome to Derry i rzeczywiście tak to będzie, ale on pochodzi z rodziny aktorskiej. Wielu wiadomo jest Skarsgårdów, czy to bracia, czy to ojciec i Bill Skarsgård martwił się o to, jak jego postać wygląda podczas makijażu i nakładania proces. Warto wiedzieć, że proces przy okazji tego filmu trwał od 4 do 6 godzin, a żeby nałożyć troszeczkę więcej na temat makijażu będzie za chwilę. Skarsgård martwił się, że nie będzie widoczny spod tych wszystkich warstw. W wywiadzie dla Entertainment Weekly stwierdza: martwiłem się, że nie będę w stanie tego zrobić, że będę się czuł jak gigantyczne protezy i nie będę mógł przez to ożyć. Skarsgård kontynuuje: zdecydowanie był to etap, kiedy nie nałożyli mi jeszcze wszystkich i myślałem, wyglądam jak jakiś cholerny Grinch, jak Goblin. W ogóle nie podobało mu się to, jak wyglądał, jednak proces makijażu okazał się skuteczny, a aktor był w stanie wczuć się w rolę. Więc rzeczywiście dużo tego wszystkiego było. No, dość powiedzieć, że Robert Englund, który wcielał się w rolę Freddy'ego Krugera, spędzał na fotelu do makijażu od 10 do 12 godzin, a potem oczywiście trzeba było nakręcić jeszcze swoje zdjęcie. Peter Weller do roli Robocopa również spędzał 8 godzin w fotelu makijażysty, charakteryzatorki i tak dalej. Więc jak widzisz, to wszystko sprawia, że te miliony wydane no jakoś się opłacają i aktorzy mogą sobie na to pozwolić i no, nie marudzą do końca. Wiadomo, że to w pewnym momencie jest tylko i wyłącznie chwyt Martin Dody, jakby powiedział kabaret Ani Murmuru, no ale tak rzeczywiście jest. Ale według, no bo oczywiście, że tak, informacji na ten temat jest bardzo dużo. Według wizerzysty Davida White'a Bill Skarsgård jako hrabia Orlok nosił 9 protez tylko i wyłącznie na głowę i twarz. Czyli ta proteza składała się z 9 części. Należą do nich szyja, tył głowy, broda, policzki, dolna i górna warga, uszy, nos, czoło i grzbiet nosa. Dodano również zarost, tak jak wąsy i ozdoby do włosów. To rzeczywiście on tam wygląda, jeżeli było dane Ci zobaczyć, to wiesz dokładnie jak. Skarsgård został również wyposażony w górne i dolne protezy dłoni z 8 przedłużeniami palców zawierającymi paznokcie i 2 kciuki, które zostały nałożone za pomocą protezy blendera, aby ukryć krawędzie, no żeby to wszystko wyglądało, delikatnie mówiąc, bardzo dobrze. Więc jak widzisz, praca, którą spędzili na planie, bo to słuchaj, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że aktor zakłada. To trzeba wcześniej wymyśleć. Reżyser musi przyjść do wizerzysty, do twórcy, no nieważne, czy jest to Stan Winston, czy jakiś inny geniusz Hollywoodu i mówi: ja chcę, żeby on wyglądał tak, a nie inaczej. A jak to zrobisz? Nie ma znaczenia. Powiedz mi, ile czasu potrzebujesz, powiedz mi, ile potrzebujesz mamony, oczywiście, że tak, i będziemy to kręcić i będzie rzeczywiście w porządku. Jak już mówiłem wcześniej, na planie filmu to dużo spędzał Bill Skarsgård czasu, ażeby nałożyć charakteryzację, ale no, on w pewnego stopniu, można powiedzieć, dostosował się do tego, gdyż nie jest to jego pierwsza wycieczka w świat wampiryzmu. To już jest drugi film, kiedy Bill Skarsgård wcielał się w wampira. Pierwszy raz było w serialu Netflixa Hemlock Grove z 2013. Oczywiście tamten projekt nie był aż tak bardzo wymagający jak tutaj, ale rzeczywiście tak się złożyło, że to wygląda bardzo dobrze. Ja wiem, że mówię dużo o Billu Skarsgårdzie, spokojnie, zaraz przejdziemy do Willema Dafoe, do innych aktorów, bo to akurat rzeczywiście jest dosyć pasjonujące i ciekawe, co jest bardzo rzeczywiście ważną sprawą. Podobno przygotowania do roli Orloka były tak intensywne, że Bill Skarsgård stwierdził, że jest to jedyna rola, której naprawdę się przestraszył. No, biorąc pod uwagę, że facet głównie grywa w straszakach, no to jest to dosyć odważne wyznanie. W wywiadzie dla reżysera Roberta Eggersa Skarsgård powiedział: nigdy nie bałem się roli bardziej i prawdopodobnie już nie będę. Cała podróż była tak intensywna, kiedy zaczynasz uosabiać coś, co nie jest tobą, czujesz się jak naczynie. Po zakończeniu zdjęcia stwierdził: już nigdy nie zagra roli, która była tak zła jak ta. Więc rzeczywiście to oznacza, że no, sam Skarsgård wie, że przekroczył pewną granicę, której już nie chce przekraczać. Jest kilku takich aktorów, którzy rzeczywiście podążyli tam, gdzie nie powinni.
Heath Ledger chociażby przy okazji pracy nad rolą Jokera zamknął się w hotelu na długi okres, no i wymyślał te wszystkie wariacje, wymyślał te wszystkie rzeczy. No niestety nie skończyło się to dobrze, niestety. Ale tak to się już dzieje, że pewni aktorzy no potrafią, chcą, no nie zawsze to wychodzi im na dobre, ale jak mówiłem wcześniej, inna była koncepcja, to Harry Styles miał wystąpić w roli Orlocka, a Bill Skarsgård został pierwotnie obsadzony w roli Thomasa Hattera, czyli tego, powiedzmy, no, drugoplanowego bohatera, który się pojawia. Jednak podczas długiej preprodukcji filmu Robert Eggers postanowił obsadzić Skarsgarda w roli hrabiego Orlocka, czyli Nosferatu. W wywiadzie dla Skarsgarda Eggers stwierdził, że uważa, iż ponowne obsadzenie miało na celu uczynienie podtekstu seksualnego między Orlockiem a niektórymi z jego ofiar jeszcze bardziej przekonującym. Więc jak widzisz, mówiłem, to się często się zmienia. Tutaj tak nie było źle, tylko że tak powiem, raz zamieniono aktorów. A są takie filmy, jak chociażby Szklana pułapka, czy Zabójcza broń, gdzie główne role przewinęły się przez całą śmietankę Hollywoodu, począwszy z Arnoldem, z Schwarzeneggerem, Sylwestrem Stallone, Tomem Selleckiem i tak dalej. No i rzeczywiście w końcu ktoś przez przypadek złapał, no jak między innymi Whoopi Goldberg, chociażby rolę w filmie Włamywaczka, jak mówiłem, Bruce Willis w Szklanej pułapce, a Mel Gibson rolę w Zabójczej broni i tak dalej. To się często się zdarza. Ale Eggers się zakochał w Skarsgardzie. Stwierdził, że to jest po prostu świetny aktor. Stwierdził, że to jest aktor rewelacyjny, którego chce oglądać. Reżyser Robert Eggers wcześniej mówił o tym, jak Bill Skarsgård zmienił się na potrzeby tej roli. Powiem, że Bill tak się zmienił, że obawiam się, że nie otrzyma uznania, na jakie zasługuje, ponieważ po prostu go nie ma. Miał ochotę oddać hołd tym, którzy byli przed nim. To wszystko jest bardzo subtelne, ale myślę, że najważniejsze jest to, że jest jeszcze bardziej ludowym wampirem. Moim zdaniem wygląda jak martwy szlachcic z Transylwanii i to w sposób, w jaki nigdy nie widzieliśmy, jak wyglądałby i jak został ubrany jako prawdziwy martwy szlachcic z Transylwanii. Żeby było śmiesznie, jednym z producentów tego filmu jest Chris Columbus. A Chrisa Columbusa powinien kojarzyć każdy Polak, gdyż to on jest odpowiedzialny za znaną bardzo dobrze i oglądaną co roku w święta serię filmów o Kevinie, czyli Kevin sam w domu. I kiedyś tak stwierdził, że kiedy zobaczył Billa Skarsgarda w kostiumie, to tak się przeraził, że nie mógł nawet do niego podejść na planie, aż do momentu, gdy Skarsgård rozśmieszył wszystkich. Wtedy Columbus wiedział, że Nosferatu ma poczucie humoru. Ale to rzeczywiście jest dosyć akurat w tym przypadku, jeżeli to mówi producent, to ja nie do końca wierzę, raczej obstawiam, to jest tylko i wyłącznie po raz wtóry powiem chwyt marketingowy i to rzeczywiście tak ma być zrobione. A wiele zabiegów właśnie marketingowych tutaj było poczynionych, bo między innymi wiele osób się pytało, ale czemu w zwiastunie nie mamy hrabiego Orlocka, czemu tego Nosferatu nie widać? No to oczywiście wszystko po to, żeby jakoś to zakryć, no bo my wiemy jak ten Dracula wyglądał, czy to oczywiście mowa o filmie Herzoga, czy to mowa oczywiście o tym jak Bram Stoker wcześniej oczywiście, ale później Francis Ford Coppola, czyli Gary Oldman przedstawił postać, no i tak rzeczywiście to stwierdzono, tak zrobimy, niech się buduje napięcie i Bill Skarsgård jako hrabia Orlok został celowo ukryty w zwiastunach i materiałów, to jest 6 zestawach indywidualnych plakatów filmowych, no oczywiście, że tak, bo inaczej nie mogło być. Dopiero kilka tygodni przed premierą filmu, kiedy w niektórych artykułach o filmie ujawniono Skarsgarda w makijażu jako hrabiego, większość ludzi w końcu zobaczyła, jak aktor wygląda jako postać. No i rzeczywiście zabieg się bardzo udał, jest kontrowersyjny, jest nietypowy. O tym będzie jeszcze troszeczkę więcej za chwilę, ale wydaje mi się, że udało się bardzo dobrze i Bill Skarsgård, on nie wciela się w Nosferatu. Bill Skarsgård jest Nosferatu. Tak jak Mickey Rourke był w Marvem w Sin City, nie wyobrażam sobie nikogo chociażby innego w tejże roli, jak wspomniany Heath Ledger był Jokerem w trylogii Christophera Nolana, tak właśnie Bill Skarsgård jest Nosferatu. Kolejną ważną postacią dla filmu Nosferatu jest Willem Dafoe, który wciela się w Albina Eberharda von Franza. Tak, rzeczywiście tak się nazywa jego bohater. Willem Dafoe, ja wiem, że on jest znany i on jest uwielbiany. Zresztą to nie jest pierwszy film, który robił z Eggersem, bo chociażby wystąpił wcześniej w Latarni. Rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny film. Jeżeli lubisz dziwne kino, straszne kino, tam między innymi
Pattison się również pojawił, obejrzyj, bo rzeczywiście warto. Chociażby w tym filmie na przykład jest jedna scena, gdzie pojawiają się szczury i Willem Dafoe nakręcił scenę z 2000 szczurów. Żywych, prawdziwych, żadne komputerowo generowane efekty, nie, po prostu tak sobie stwierdził. Ale jest to drugi film związany z Nosferatu, w którym właśnie występuje Willem Dafoe. Pierwszym filmem jest Shadow of the Vampire z 2000 roku, w którym Dafoe gra fikcyjnego wampira Maxa Schrecka. Przypomnę tylko i wyłącznie, że właśnie w 1922 roku, kiedy nakręcono Symfonię Grozy, tam właśnie w rolę hrabiego Urloka wcielał się aktor, który się nazywa Max Schreck. I też nieprzypadkowo, domyślam się, jest to nazwa złoczyńcy z filmu Powrót Batmana z Michaelem Keatonem, w którego wciela się Christopher Walken. Ja wiem, że to troszeczkę zamieszane, ale uwierz mi, w Hollywood takie rzeczy są sprawdzane i nic nie dzieje się bez przypadku. Shadow of the Vampire to quasi remake półbiograficzny i fikcyjny rzut oka na kulisy filmu Nosferatu Symfonia Grozy. Więc tutaj już wiesz, czemu akurat jego bohater się nazywał tak, a nie inaczej. No bo rzeczywiście, ale Willem Dafoe jest niesamowity w tym filmie. Rzeczywiście jest on, oprócz tego, że jest szalony, bo rzeczywiście jest szalony, im plus, jak najbardziej, to Robert Eggers, czyli reżyser, gdzieś tam oparł jego postać na tym, co było w filmie, na tym, co było w jednej, drugiej, trzeciej książce, ale także na podstawie tego, co wiemy z historii. Otóż Willem Dafoe, który grał, jak wam mówiłem wcześniej, profesora von Franza, naukowca ze Szwajcarii, który został ekskomunikowany za studiowanie okultyzmu i alchemii. Tak, były takie czasy, kiedy nie można było studiować, uczyć się czegokolwiek, tylko i wyłącznie człowiek zażyczył sobie. Za to Carl Gustav Jung, znana oczywiście postać, opuścił swoje stanowisko na Uniwersytecie w Zurychu w 1913 roku, częściowo z powodu studiowania okultyzmu i alchemii. Widzisz korelację? Dokładnie. Jedna z jego najwybitniejszych studentek, Marie-Louise von Franz, psycholog ze Szwajcarii, jest dobrze znana ze swoich studiów nad baśniami i alchemią. Dafoe i von Franz mają również podobne fryzury w filmie, więc widzisz, że tutaj to puszczanie oka nie ogranicza się tylko i wyłącznie do głównych bohaterów, tylko i wyłącznie do jakichś tam nazw. Nie, to nawet fryzura potrafi być podobna. Rzeczywiście Robert Eggers potrafi bardzo się skupić na szczegółach, na detalach. On jest wierny tworzeniu filmu, ale nie w komputerze. Jeżeli tylko ma możliwość i jest sposobność, ażeby coś takiego zrobić, to unika komputerowo generowanych efektów, czyli tak zwanego CGI, Computer Generated Images, wszelkich rodzajów ingerencji. Nie, jeżeli to możemy zrobić praktycznie na planie, to oczywiście, że tak, trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście rzecz, którą trzeba ogarnąć, którą trzeba zrobić, bo tego wymaga autentyczność. No, w tym momencie każdy może zrobić to w komputerze, a nie każdy ma takie możliwości, ażeby zrobić to praktycznie. Kolejnym ważnym trybem oczywiście w tej układance całej aktorsko-filmowej jest Lily Rose Depp. Robert Eggers ujawnił, że Lily Rose Depp doprowadziła go do łez podczas przesłuchania. A dlaczego? Proszę bardzo. Spotkałem się z Lily i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tak dobrze rozumiała scenariusz, widziała wszystkie główne adaptacje Drakuli i wiele mniej znanych. Od razu wspomniała o naszym wspólnym polskim przyjacielu Andrzeju Żuławskim, znany oczywiście reżyser, i wiedziałem, że jesteśmy na tej samej stronie. Ale potem zrobiliśmy przesłuchanie, próbę ekranową i było to tak surowe i potężne, jak to, co ona robi na ekranie. Nie przesadzam. Płakałem, ponieważ jej przesłuchanie było tak szalone, a ona jest po prostu tak zdyscyplinowaną, odważną i dziką aktorką. Jest ona niesamowita. Więc tutaj teraz musisz sobie wysłuchać to, co odczytałem z wywiadu i zastanowić się, ile w tym jest prawdy, a ile w tym jest tylko i wyłącznie kurtuazji i reklamy. No wydaje mi się, że nawet jeżeli tylko i wyłącznie połowa tego, co mówi Eggers, jest prawdą, no to rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z dobrymi, ciekawymi aktorami. W ogóle w filmie Nosferatu, oczywiście Symfonia Grozy z 1922 roku, Max Schreck, mówiłem o nim wcześniej, grał hrabiego Orloka i mruga on w całym filmie tylko raz. Ja wiem, ktoś może powie, a dobra, to ustawią kamerę z tej strony, tutaj mrugnie raz, a potem powiedzmy, jak będzie, to będzie cięcie, ale nie do końca. Chociaż nie jest to wymienione jako hołd dla tego filmu. W nocnej scenie, w której Lily Rose Depp, grająca Ellen Hatter, podchodzi do okna, nie mruga ani razu podczas jednego długiego ujęcia. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale co mnie to obchodzi, stary, czy ona mruga, czy ona nie mruga. Chodzi o to, że są takie detale, które ja uwielbiam, które rzeczywiście sprawiają, iż widać, że nie tylko reżyser, nie tylko powiedzmy scenarzysta, ale też aktorzy włożyli całą masę pracy w przygotowanie tej roli. No i to rzeczywiście jest bardzo często się
zdarza, jak oni się przygotowywali. Mówiłem wcześniej o tym, że Bill Skarsgård trenował z nauczycielem śpiewu operowego, ażeby obniżyć głos o oktawę. Lily Rose Depp również nie była oczywiście sobą, gdyby nie podeszła do tego poważnie. W odniesieniu do niektórych fizycznie wymagających sekwencji, w której postać Ellen Hutter jest psychicznie dręczona przez Orlocka, Lily Rose Depp zauważyła, jeśli chodzi o fizyczne aspekty, Rob, to jest akurat reżyser, zapoznał mnie z japońskim buto, czyli japońską formą tańca performatywnego, której sednem jest pomysł, aby pozwolić swojej świadomości i sobie samemu odpłynąć od swojego fizycznego ciała. Stajesz się pustym naczyniem, które może przejąć coś innego. Więc rzeczywiście gdzieś w inną stronę podążasz, medytację, yoga, może te klimaty, no widać, że tak, że rośnie nam. No ktoś mi powie, ale stary, oni nie są tacy młodzi, no powiedzmy młodsze pokolenie, są na pewno młodsi ode mnie, więc rzeczywiście jest dosyć ciekawie. Również trenowała z trenerem od ruchu, fizyczności. Pewnie, że tak, bo trzeba było. I tak powiedziała, pracowałem również z trenerem ruchu, który był niesamowicie pomocny i w pewien sposób zaplanowaliśmy wszystkie te ruchy, a następnie staraliśmy się nasycić je emocją, która wydawała się prawdziwa. Były czymś więcej niż tylko ruchami fizycznymi, ale także przesiąknięte prawdziwym bólem i prawdziwym wglądem w to, przez jaki rodzaj wewnętrznej walki przechodziła bohaterka. Więc jak widać, nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, nie tylko i wyłącznie na płaszczyźnie gry aktorskiej, ale też i fizycznie, i też wewnętrznie aktorka się poddała temu wszystkiego. No dobrze, rzeczywiście jestem zaintrygowany, mam nadzieję, że ta kariera się potoczy, bo no co tu dużo mówić, Glenn Close, Meryl Streep, czy chociażby Krystyna Janda, tak, no długo powiedzmy nie pociągną. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze będą z nami przez 50-80 lat, no ale wiadomo jaka to jest sytuacja. Wizja Roberta Eggersa, ażeby tak, a nie inaczej przedstawić nam Nosferatu, jak widać się spodobała, ponieważ film przy budżecie $50 milionów już w tym momencie, czyli na 24 stycznia 2025, zarobił $157 milionów, więc rzeczywiście jest dobrze, a trzeba pamiętać, że nie na wszystkich rynkach się jeszcze film pojawił. W ogóle to jest paradoks, że tak naprawdę na zachodzie, no ja mieszkam w Irlandii, więc mam tę przyjemność, ale na zachodzie film jest już dostępny na VOD, czyli na różnego rodzaju platformach streamingowych, a w Polsce premiera kinowa będzie dopiero w lutym. Bardzo mi przykro, ale dystrybutor nie popisał się tym razem. No, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że będzie to zrobione lepiej przy kolejnych produkcjach. W ogóle no w tym momencie jeszcze nie mam, bo oczywiście nie ma polskiej platformy, która by to miała, ale już jak tylko będzie dostępny, to wrzucę w opisie, także przypiętym komentarzu link do tego filmu, będziesz mieć możliwość obejrzeć sobie go, ale póki co jest link do oryginału, czyli do filmu Symfonia Grozy z 1922 roku. Jest on dostępny w abonamencie na Amazonie Prime Video, możesz sobie zobaczyć i dać mi znać w komentarzu, czy ten film rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tyle, naprawdę tyle brakowało, abyśmy nie oglądali tego filmu, ponieważ on prawie zaginął. Czemu? Otóż Bram Stoker, który jest twórcą i autorem powieści Dracula z 1897 roku, no, jego wdowa wszczęła postępowanie prawne przeciwko Murnałowi, czyli reżyserowi tego filmu, z powodu podobieństwa do Drakuli. Hrabia Orlok Dracula, jeżeli znasz Orloka, jeżeli znasz Drakulę, to dokładnie wiesz, że to jest niemalże 1 do 1. Sędzia, który oczywiście orzekał w tej sprawie, nakazał zniszczenie wszystkich kopii filmu z 1922 roku, ale na szczęście niektóre przetrwały. No w przeciwnym razie ta produkcja Roberta Eggersa nie miałaby możliwości powstać, a to szkoda. Rzeczywiście to szkoda, bo mogłoby być nieciekawy, bo to jest dobry film, co tu dużo rzeczywiście mówić. Jest to projekt Pasja Roberta Eggersa, który wyjaśnił w wywiadzie dla Variety, że projekt Orloka, projekt samego hrabiego, świadomie nawiązywał do folkloru i kultury rodzinnego regionu Orloka, no, czyli powiedzmy Transylwania. Więc aby spróbować stworzyć bardziej przerażającego wampira niż ten, którego mieliśmy od dłuższego czasu, wróciłem do folkloru. To coś, co w każdym razie lubię, ale o wczesnym wampirze ludowym pisali ludzie, którzy wierzyli, że wampiry istnieją. Miało być tam trochę dobrych rzeczy, a wampiry z folkloru to gnijące, chodzące, nieumarłe zwłoki. I tak pojawiło się pytanie, jak wygląda martwy szlachcic z Transylwanii? To jest rzeczywiście pytanie, którego chyba sobie jeszcze nikt, albo na pewno niezbyt wiele osób zadało.
To oznacza ten skomplikowany węgierski strój z bardzo długimi rękawami, dziwnymi butami na wysokich obcasach i futrzanym kapeluszem. Oznacza to również wąsy. Bez względu na wszystko nie ma mowy, żeby ten facet nie miał wąsów. Spróbuj znaleźć osobę w Transylwanii, która jest pełnoletnia i może zapuścić wąsy, która nie ma wąsów. Nie znajdziesz takowej. To część kultury i jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy szukaniem w Google, pomyśl o Vladzie Palowniku. Nawet Bram Stoker miał na tyle rozumu, żeby dać Drakuli wąsy w książce, którą oczywiście napisał. Więc jak widzisz, projekt Pasja, który był rozwijany od lat, on dogłębnie sprawdził, to nie jest tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że okej, no to sprawdźmy to, jak to jest napisane w Google, jak to się robi, aha, no to tak, nie, on tak wyglądał, Dracula, to niekoniecznie, a tutaj mamy Eddie'ego Murphy'ego, a to nie, to rzeczywiście i tak dalej, to jest rzeczywiście sprawa dogłębna i podoba mi się to, że Eggers tak do tego podszedł, wiesz, bo on sobie tak wyobraził tego hrabiego, jak wyjaśnił projektant efektów specjalnych, efektów makijażu właściwie, David White, wspominałem o nim przy okazji Skarsgarda. Orlok był szlachetnego wzrostu, więc Robert naprawdę chciał, żeby miał wąsy i grzywkę, co wyraźnie odbiegało od wersji oryginalnej, która była niemal bez włosa z wyjątkami kilku krzaczastych i wyrazistych brwi. No musiał się jakoś rzeczywiście oznaczać, bo akurat taki był pomysł. Zresztą ten projekt Pasja już urodził się dawno temu, kiedy Robert Eggers był w szkole średniej, ponieważ kiedy właśnie był w liceum, w technikum, w szkole średniej w każdym razie, był współreżyserem przedstawienia teatralnego o Nosferatu, więc rzeczywiście widać, że ta postać siedziała mu tam gdzieś w głowie i chciał pokazać coś więcej, co tylko mógł. Jak już mówiłem wcześniej, Eggers stroni, jeżeli tylko ma możliwość od efektów wizualnych, a raczej próbuje to zrobić praktycznie, ewentualnie gdzieś tam umówmy się, na taśmie celuloidowej i aby uzyskać niesamowity księżycowy klimat w scenach nocnych, ekipa kręciła sceny w ciągu dnia, a podczas postprodukcji przypuściła nagranie przez komputer, aby usunąć widma barw czerwonych i żółtych. No, nie zawsze się to wszystko udaje, ale wiadomo, że teraz montaż bez komputera nie istnieje. Podobny zabieg stosuje w swoich filmach Ridley Scott, możesz to sobie zobaczyć, no chociażby w jego ostatnim filmie, czy Gladiator 2, albo w wcześniejszym Robin Hood. Tylko że u niego to nie wygląda bardzo dobrze. I jeżeli w przyszłości będziesz oglądać film i sceny nocne mają właśnie taką poświatę niebieską, to oznacza, że kręcono je w dzień. Czemu? Jest dużo łatwiej, co ci będę mówić. No wiadomo, że trzeba mniej oświetlenia, trzeba to mniej logistyki, a żeby to zaplanować, więc kręcone to jest w ten sposób, potem przez komputer przepuszczamy. Tara, proszę bardzo, nieważne czy używasz Premiera, czy DaVinci, czy jakiegoś innego programu, zawsze coś z tego można wyciągnąć. Samo słowo Nosferatu ma bardzo niepewne pochodzenie. Jak tutaj właśnie mi podrzuca jedna z ciekawostek. Uważa się, że Bram Stoker po raz pierwszy dowiedział się o tym słowie z artykułu Emily Gerard z 1885 roku na temat przesądów transylwańskich, a jedyne wcześniejsze użycie pochodzi z niemieckiego artykułu Wilhelma Schmidta o wampirach z 1865 roku. Poważne, prawda? Obaj źródła twierdzą, że słowo jest rumuńskie, ale termin ten nie ma znaczenia w tymże języku, więc no tutaj widać, ktoś troszeczkę może konfabulował, ale wiadomo, że Nosferatu weszło już do języka potocznego i to bardzo często jest używane jako określenie na wampira. Eggers nie byłby sobą, gdyby nie wyciął kilku scen, które się oczywiście pojawiły w scenariuszu i które zostały nakręcone. Wersja rozszerzona będzie zawierać materiał filmowy Orloka, który był widoczny w zwiastunie filmu, ale nie w wersji kinowej. Scena przedstawia Orloka widzianego od tyłu. To jedna z tych irytujących rzeczy dla filmowych maniaków, ponieważ nie ma jej w filmie. Filmowy maniak, proszę bardzo, nawet Eggers mówi o mnie. To naprawdę fajne ujęcie, naprawdę mi się podobało, ale tam, gdzie było zamierzone, psuło trochę napięcie, gdy widziałeś, że Orlok był w pobliżu. Dodał. Musieliśmy zachować go bardziej tajemniczym, ale jeśli chcesz kupić Blu-raya, jest w rozszerzonej wersji filmu. W tym momencie wiadomo, że to jest jedyna rzecz, która będzie dodana i to jest bodajże 90 sekund, gdzieś tam czytałem na Twitterze, dawniej Xie, odwrotnie, teraz Xie, dawniej Twitterze, więc rzeczywiście można to tak zrobić. Mówiłem wcześniej o tym, że Nosferatu tak naprawdę to słowo już weszło do kanonu, tak, do języka powszechnego i to jest bardzo często, bo nawet tutaj nie będę czytał całego artykułu, ale Eggers nawet mówi w wywiadzie o tym, że już w bajce SpongeBob Kanciastoporty również został przedstawiony Nosferatu, więc nawet najmłodsi w jakiś tam sposób wiedzą,
kim jest Nosferatu, kim jest wampir i tak dalej, więc rzeczywiście to jest tak jak niektóre postaci właśnie rzeczony Freddy Krueger, Robocop, czy chociażby Grinch, to są rzeczy, to są postacie, które każdy, nawet najmniejsze dzieci kojarzą, może nie zawsze powinny, ale akurat tak to rzeczywiście się zgadza. Mówiłem też o tym, że gdzie tylko jest możliwe, unikamy efektów komputerowych i składamy hołd oryginałowi. Jest taka jedna scena, o niej właśnie chciałem teraz powiedzieć. Jest to wejście Orlocka do domu Hatterów i jego cień przesuwający się po ścianie przypomina oczywiście kultowe ujęcie z Nosferatu Symfonia Grozy, na którym widać Orlocka wchodzącego po schodach. Więc rzeczywiście, no niby prosta rzecz, bo wystarczy, że aktor wejdzie sobie do domu, kamera akurat nie będzie jego ujmowała, no ale można, oczywiście, że tak, jak najbardziej jest to zrobione, ale do tego stopnia Eggers powiedział, nie chce używać komputerowo generowanych efektów, że stwierdził, ok, nie będziemy śniegu robić w komputerze, użyjemy do tego ziemniaków. Mówiłem o tym wcześniej, jak najbardziej. O co chodzi? Otóż śnieg użyty w filmie nie jest komputerowo generowanym efektem. Eggers użył techniki z lat 40., sprzed 80 lat, w której zamrożone płatki ziemniaczane są kruszone i zamieniane w cząstki wyglądające jak śnieg. Proszę bardzo. I tutaj uważaj teraz. Maszyna używana do uzyskania efektu sztucznego śniegu została zakazana na planach filmowych z powodu emisji toksycznego gazu. Większość osób sugerowała użycie CGI, ale Eggers użył tej techniki. Oczywiście ta maszyna została zmodyfikowana, więc użyto innego rodzaju gazu i to akurat nie było już problemu. No ale wyobraź sobie, że w latach 40. kręcono film, tutaj śnieg sypie, prawda? A tutaj gdzieś tam faceci w maskach gazowych przy maszynie obsługują ją, bo rzeczywiście jest zawodowo i jest po prostu groźnie. No mogło rzeczywiście tak być i zapewne tak było, no ale wtedy Hollywood rządziło się jeszcze innymi prawami i niekoniecznie tym wszystkim się zajmowali. Mnóstwo nawiązań, mówiłem o tym cały czas. Między innymi techniki i ujęcia użyte do montażu, do przedstawienia sposobu psychicznej komunikacji Orlocka z Ellen są bezpośrednio inspirowane filmem Svengali z 1931 roku. Na pewno, bo to już jest w tym momencie, w przyszłym roku będzie, albo już jest pod koniec tego roku, będzie dostępny w domenie publicznej, można znaleźć gdzieś tam na YouTubie albo w innych miejscach. Szerzej rzecz ujmując, próby Orlocka, by zdominować Ellen psychicznie, są silnie inspirowane tymże filmem. Więc tutaj, jak widać, mnóstwo zapożyczeń z klasyki, i to z klasyki dosyć rzeczywiście starej. I tylko Ci jeszcze powiem, że całkowita proteza ciała hrabiego Orlocka składała się z 62 części. W ciągu tych 4-6 godzin, kiedy Bill Skarsgård siedział sobie na fotelu, aż 62 części montowano mu na ciało. Oczywiście w zależności od tego, jakie było ujęcie, bo jeżeli tylko i wyłącznie kręcono, powiedzmy, go w pół zbliżeniu, tak, no to nie było w tym momencie po co montować, załóżmy tam, powiedzmy, jakieś części na brzuch, czy tam na nogi i tak dalej, ale 62 części, po prostu masakra. Zespół 6 osób potrzebował od 4 do 6 godzin, aby założyć protezę Billowi Skarsgårdowi, więc jak widać, bardzo dużo, rzeczywiście mnóstwo pracy i to się opłaciło, rzeczywiście to się opłaciło, bo film robi wrażenie. Film fajnie wygląda, nie jest to typowy horror, oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, później będzie recenzja, możesz sobie sprawdzić, ale jest to kino przez duże K, to jest film, który trzeba obejrzeć, a więcej materiałów o tym, jak powstawały filmy, skąd się wzięło to czy tamto, proszę bardzo, na tej liście obejrzyj, jest tu ich całe mnóstwo.